Tak. Piknik? A mówiłem ci, że to będzie niespodzianka. Mam kawior, szampana. Cudownie. Dla ciebie wszystko co najlepsze, Jutku. Ej, dziadku, ile dałeś za ten wózek i tego lachona? Poczekaj. Jezus, Przemek! Nic ci się nie stało? Nie, nic. Boże. Spokojnie, kochanie, chodź. Karol nie zdążył zjeść śniadania. W drodze do pracy postanowił zrobić zakupy w lokalnym bistro. Dzień dobry. Dzień dobry. Co dla ciebie? Może coś mi polecisz? Jasne. Kanapka z łososiem jest super. No dobra, to poproszę. Jedną z łososiem na wynos. Karol? Dzień dobry. Dzień dobry, świat jest mały. No. Twoje zamówienie. Coś dla pani? Dziękuję, czekam na znajomego. Podaj nam dwie kawy. Nie wiedziałem, czy Adek jeszcze spotyka się z tą dziewczyną. Jej wizyta w bistro nie wyglądała jak kontrola skarbowa. Kilkanaście minut później Karol dotarł do pracy. Mimo wczesnej pory Adrian przyjmował pierwszego klienta, pana Ziutka. Panie Ziutku, dawno pana tu nie było. Nie, w ogóle nie miałem potrzeby, a oprócz tego no to nie miałem z czym przyjść, no. Ty, myślałeś o zmianie fryzury? A ty? Ja myślę nieustannie. Panie Ziutku, niech pan to odniesie żonie, tak? Żeby znowu nie było awantury. Jaka awantura, przecież moja żona tego nie używa w ogóle. Przecież moja żona ma proste włosy, nie? No ale wie pan, jak to jest z kobietami. Jak ma kręcone, to chce mieć proste. Jak ma proste, to chce kręcone. I Lolek ma rację. Nie przyjmiemy tego. Ale dlaczego, no? Przecież to nowka sztuka. Glans pomada nie śmigana, no. Wie pan co? Niech pan idzie do Korynta. Ale ja nie chcę tam chodzić, ja chcę przychodzić do was, no. Tak? A ostatnio to co, zapomniał się pan? Oj, ostatnio popełniłem błąd no, życiowy, no. Zabijecie mnie za to, czy jak? Ja chcę tylko u was, no. Dobra, daj już spokój. Dobrze, proszę bardzo. Załatwię sobie interesy z panem Ziutkiem sam. Pan Ziutek i pani Grażyna od zawsze są obsługiwani na innych zasadach. Za takie coś należy się lojalność. Pan Ziutek wnosi do Lombardu koloryt. Bez niego to by nie było to samo. Dobrze, że wrócił. Dziękuję, panie Karolu, że się wstawił pan za mnie. Drobiazg. Tylko mam taką prośbę. Nie dzwońcie do Grażynki. Ja sam postaram się spłacić ten dług. No dobra. Okej. Dzięki. Do widzenia. Do widzenia. Ziutek ma dobre chęci, ale jakoś jeszcze nigdy się nie ogarnął, żeby wykupić towar. Za to bardzo dobrze idą mu zakupy w monopolowym. Dzień dobry. Dzień dobry. Witamy. W czym możemy pomóc? Chciałem zastawić samochód. Prawdziwy biały kruk. Wie pan, wygląda na dosyć leciwy. Części są oryginalne. Mam ekspertyzę od mechanika. Możecie panowie sprawdzić. Zapraszam pana, sprawdzimy to. Nie interesują mnie samochody, dlatego zostałem w Lombardzie i czekałem na nowych klientów. Adek wyszedł na zewnątrz. On się na tym zna, no ale najlepiej zna się na tym szef. Kilkanaście minut później na miejsce przyjechał właściciel Lombardu Kazimierz. Widzę, że rocznik 84. Zgadza się. Wie pan, wtedy to był jedyny egzemplarz w Polsce. No zobaczmy, co tutaj mamy.
Wszystkie części są oryginalne. No, ale widzę, gaźnik nie. A, wtedy nie mogłem zdobyć oryginalnego w dobrym stanie. To jest replika. Trzeba by wjechać na podnośnik i sprawdzić podwozie, czy nie jest skorodowane. Wie pan, mam ekspertyzę od mechanika. Auto było garażowane. Nie, no widać, że samochód jest zadbany. Dbałem o niego jak o członka rodziny. Wiele razem przeżyliśmy. No, długowieczny jak żółw, pewnie jeździ podobnie, co? Adek, byś się zdziwił, to jest sportowy egzemplarz. Muszę panu powiedzieć, że do dzisiaj wszystkich wyprzedzam na światłach. No proszę. A właśnie, została żyłka rajdowca, co? Pan Zawada, prawda? Tak, zgadza się, we własnej osobie. Pamiętam, to był rok chyba 75 czy 6? Szósty. 76, tak. Rajd Barburki w pana wykonaniu. Widzę, że się pan interesuje rajdami. Trochę kiedyś, jak byłem młody, ale tak amatorsko. Nie było pieniędzy i człowiek nie mógł zajść za wysoko. Takie były czasy. Trudno było pozyskać fundusze od państwa, ale do dzisiaj nic się nie zmieniło. Dziewczyny dalej lubią szybkie samochody. O, i tutaj się z panem zgodzę. No właśnie. Właśnie tak sobie siebie wyobrażam na starość. Piękne samochody i szybkie kobiety. No, mogę panu dać 15 000. Nie no, żartuje pan, no. Moda na te samochody wraca. W internecie chodzą po 30. Wie pan, to, że ktoś wystawił za taką kwotę, to nie znaczy, że tyle dostanie. No proszę pana, ze względu na stare czasy. W końcu to tylko pożyczka. Pod warunkiem, że pan zwróci. No oczywiście, że tak. Zwrócę na czas. Aha, niech pan jeszcze dorzuci 2000. Niech będzie moja strata. Dorzucę panu 1000. No cóż, no niech będzie. W końcu to tylko tymczasowo. Cześć, skarbie. No, Wziąłam cześć. sobie wózeczkę. Nie gniewasz się? No pewnie, że nie. I buty, fajne? No fajne. Dzień dobry panu. No, dzień dobry. No, pogratulować. Dziękuję bardzo. Kobieta była ze 2 razy młodsza od klienta. Od razu było widać, że to świeży związek. Jak to mówią, głowa siwieje, dupa szaleje. Coraz bardziej podobał mi się ten gość. Starość nie musi być taka zła. Fajna fura, młoda dziewczyna i święty spokój. Spotkałem Alinę. Ta? No i co? Gadałeś z nią? Nie, bo była z jakimś facetem. Jakim facetem? Nie wiem, nie pytałem, no zresztą tam się całowali czy coś. To... Ej, ostrożnie. On wyglądał, nie wiem, na menadżera albo właściciela tego bistro, więc... Gdzie to bistro jest? No jak wyjdziesz, to w lewo parę przecznic dalej, na Kolonowej. Pan Przemysław i jego partnerka Marlena wrócili z zakupów. Mężczyzna był zaskoczony, widząc swojego syna. Dzwonili do mnie z policji. Słuchaj, może byś się przywitał, co? Co ty znowu nawywijałeś? Masz sprawę o pobicie? Policja do mnie dzwoniła. No i co z tego? Broniłem honoru mojej ukochanej. Ta twoja ukochana tylko wpędza cię w kłopoty. Czy ty nie widzisz, że ona robi z tobą, co chce? Człowieku, a co ty myślałeś, że co? Że ja do końca życia będę sam? Od śmierci twojej matki? Ale znajdź sobie kogoś w swoim wieku. Przecież ona tylko dojdzie z pieniędzy. Milcz. Wyjdź z mojego mieszkania. Wyjdź z mojego mieszkania! Dobra. A, tylko oddaj mi kluczyki i dokumenty wozu. Nie mam. Zastawiłem samochód w Lombardzie. Co? Jajco. Przecież ona cię zrujnuje. Wyjdź. No wyjdź. Debil. Adrian
Adrian wrócił z przejażdżki samochodem, który należał do emerytowanego kierowcy rajdowego. Chciał przetestować jego możliwości, a przy okazji przemyśleć, co z Aliną. Ty, rajdowiec. Czemu tak warczysz? Przecież całą dzielnicę na nogi postawisz. To auto nie ma tłumika? Powiem ci, że ta furka faktycznie ma depnięcie. A takie niepozorne, nie? Powiem ci, że jak ten klient po nią nie wróci, to pogadam z ojcem, żeby ją sobie wziąć. Że ty się ledwo mieścisz w to auto. No co ty? Co to za wyścigi pan urządza? Słucham? Widziałem, jak pan nim szalał. Rozgrzał pan chociaż silnik? A kim pan jest i co to pana obchodzi przede wszystkim? To jest mój wóz. No, nie sądzę. Ten samochód został zostawiony w Lombardzie, mamy na to papiery. Nabyliście go nielegalnie. A po przerwie Alina jest wściekła na Adriana. Dlaczego mieszasz w moim życiu? To jest twój sposób na podryw? Adrian spotyka partnerkę pana Przemysława z innym mężczyzną. Co to jest? Są bardzo znajomy, później ci opowiem, chodź, kurwa, jestem. Do widzenia. Pan Przemysław chce zastawić swój dom. No i co? Warto tak dla kobiety? Proszę pana, to jest prawdziwa miłość. A ja dla niej zrobię wszystko. Przed przerwą Lolek spotyka Alinę w lokalnym bistro. Kobieta umawia się z nowym partnerem. Klient Przemysław chce zastawić youngtimera w Lombardzie. Po krótkich oględzinach i negocjacjach Kazimierz decyduje się udzielić pożyczki pod zastaw samochodu. Lolek opowiada Atkowi o Alinie i jej nowym partnerze. Syn pana Przemysława dowiaduje się, że ojciec zastawił jego samochód. Udaje się do Lombardu odzyskać swoją własność. Proszę. Nie przedstawiłem się. Adam Zawada, radca prawny. Jestem synem Przemysława. No ale wie pan, umowa jest na pana Przemysława, my to zawsze dokładnie sprawdzamy. Wiem, ale między mną a ojcem była umowa, samochód był remontowany za moje pieniądze. Ale jak pan to udowodni? Mam na to wszystkie kwity. Mam prawo do tego auta. No tak się składa, że według umowy my też. Wiem, nie mogę wykupić auta za mojego ojca, ale zastrzegam też, że wy nie macie prawa go sprzedać nikomu innemu. No spokojnie, nie mamy zamiaru. Na razie umowa jest ważna. Nie do końca. Przedmiot umowy jest obarczony tak zwaną wadą prawną, którą mój ojciec po prostu zataił. To może pan jakoś się dogada z ojcem? Nie sądzę. Dlaczego? No bo ojcu odbiło. Stracił głowę dla jakiejś młodszej kochanki. Znów wtopa. Całe szczęście umowę zawierał ojciec, więc nie miał do mnie pretensji. Adrian znowu wyrwał się z Lombardu. Poszedł do bistro, w którym Karol widział Alinę. Postanowił wybadać mężczyznę, z którym się spotkała. Zielony koktajl? Z czym to jest? Natka pietruszki, młody jarmuż, seler naciowy i ogórek. Można spróbować? Jasne. Proszę bardzo. Dziękuję. Bardzo dobra. A to drugie to mango z pomarańczą i marchewką. Można? Proszę bardzo. Dziękuję. Bardzo dobre. A zdradzicie recepturę tego? Nie bardzo. To autorskie pomysły dla sportowców. A no wie pan, ja też jestem sportowcem, także dobrze się składa. Ale powiem panu, że przydałby się do tego smaczek alkoholu, bo dziewczyny lubią takie wynalazki. No, ale nie mamy jeszcze koncesji. Dopiero jesteśmy w trakcie załatwiania. Rozumiem, pewnie kontrolę goni kontrolę, co? No, to dopiero później będzie. Teraz na razie tylko przewlekłe procedury. A no wie pan, miałem ostatnio kontrolę. Myślałem, że będzie ciężko, ale jak się okazało, kontrolerka też człowiek. No, żeby pan wiedział, mieliśmy ostatnią wizytę ze skarbówki. No i trzeba przyznać, że były całkiem niezłe babeczki. A no wie pan, ja miałem takie dwie. Jedna taka cicha, nic nie mówiła, za to druga miła, sympatyczna. Pani Alina. Kojarzy pan? Alina Kłos? Tak, fajna babeczka, jak się później okazało. No i w ogóle. Co to znaczy w ogóle? Wie pan,
To już jest moja prywatna sprawa. Jakie pan może mieć prywatne sprawy z Aliną? Ale o co panu chodzi? Bo to moja dziewczyna. Tak? Co, też jesteście po kontroli? Jakie też? O czym pan mówi? Widzę, że Alinka złowiła nas wszystkich jak karpie w przerębli. Pan? Był z nią po kontroli? Tak, byłem z nią po kontroli. Ale dała mi kosza. Już chyba wiem dlaczego. Ile płacę za to? Na koszt firmy. Aha, no to dziękuję. Do widzenia. Wszystko stało się jasne. Spławiła mnie dla jakiegoś typa. To sobie dziewczyna znalazła sposób na życie. Podryw na kontrolę skarbową. Wkurzyła mnie na maksa. Tymczasem do Lombardu przyszedł kolejny klient. No ale powiem ci, że jest świetny, świetny. No, trudno teraz o taki sprzęt. No a coś mi powiesz więcej o scenie technicznej? No, lakier, jak pan widzi, a raczej sprzęt sprawny. Adek wyszedł w najmniej odpowiednim momencie. Ja się totalnie nie znam na motorach i samochodach. No bo wiesz, że chcę to kupić dla syna. A, no to taki fajny prezent. No wiesz, zdał kartę motorowerową, marzył o takim sprzęcie. Tak, no każdy marzy. No hej, Cześć. jak leci? Jestem w pracy. Nie, no spokojnie, też byłem kiedyś młody. Także ja to rozumiem. Idźcie sobie, nie przeszkadzajcie, ja sobie przeoglądam sprzęcik. Dobrze, oczywiście. Jestem w pracy, tak? Nie można się tak przy klientach zachowywać. No nic nie poradzę na to, stęskniłam się. Zresztą słyszałeś, panu to nie przeszkadza. No dobra, no to chodź się przywitamy na zapleczu. Ja zaraz przyjdę. Znajomość z Kinią wrobił mnie Adek. Na początku nie bardzo chciałem, no ale ciężko było wybrnąć. No, a im głębiej w las, tym... No cóż, wiadomo. Syn pana Przemysława postanowił wyjaśnić z nim sprawę zastawienia auta w Lombardzie. Masz wykupić auto. Słuchaj, ty mi nie będziesz mówił, co ja mam robić. Ale samochód jest mój, tak się umawialiśmy? No tak, ale musisz chwilkę poczekać. A dlaczego? A wszystkie pieniądze wydałem na wycieczkę zagraniczną. Jak to? No tak to. Właśnie z Marlenką jedziemy do Paryża. Nigdy tam nie byłem, a to jest miasto zakochanych, nie? A wy sobie chyba żartujecie. A co ty myślałeś, że co? Że ja się tak od razu położę do grobu? A za co chcesz wykupić auto? A nie wiem, może w ogóle go nie wykupię. Jak ty sobie wyobrażasz? A normalnie. Ja chcę żyć, a nie wegetować. Ale przecież to auto jest dla nas ważne. Mamy mnóstwo wspomnień z mamą. Nie mam zamiaru wracać do przeszłości. A kawałek blachy na pewno nie przyniesie mi szczęścia. To nie jest to, co z Marlenką. Wystarczyło powiedzieć, przecież dałbym ci pieniądze. No, jakbym ci powiedział, w ogóle byś mi ich nie dał. Dlatego zostawiłem auto. Ale to ja je remontowałem. Skarbie, musimy już lecieć. Samolot nam ucieknie. Dobrze, idziemy. No, cześć. Karol dopiął transakcję Dziękuję sprzedaży bardzo. Do widzenia. motorynki. Gdy wrócił do Lombardu, czekała na niego niespodzianka. Kinia? Już? Co już? No czy już jesteśmy sami? No tak, już poszedł. Jak? Byłam na zakupach, kupiłam coś ekstra, specjalnie dla ciebie. No fajnie, ale ktoś może wejść. To dodatkowy dreszczyk emocji. Dobra, dreszczykiem, ale ja jestem w pracy, tak? Nie podoba ci się? Podoba mi się, ale... Co za wtopa. Z drugiej strony szczęście, że do Lombardu wszedł Adek, a nie pan Kazimierz. Dla Adka takie sceny to chleb powszedni. Adrian i Karol przymierzają się do zamknięcia Lombardu. Właśnie obsługują ostatnią w tym dniu klientkę. Nic tam między wami nie było? Weź daj spokój już, no. Po prostu. Ty, ale co ty robisz? Przecież miało być 400, tak? A, przepraszam. Dziękuję bardzo, do widzenia. Do widzenia. Coś ty jakiś rozkojarzony jesteś. Musiało być grubo na tym zapleczu. O,
A może byśmy pożyczyli sobie taki na wieczór? A może nie? To jest bardzo dobry pomysł. Musisz go trochę rozruszać, bo jest słaby w te klocki. Ty draniu. Kogo moje piękne oczy widzą? Nie udawaj głupka. Po co polazłeś do bistro? Jak po co? Na koktajl poszedłem. Śmieszny jesteś. Dziewczyna była wściekła. Zastanawiam się, co Adek znowu nawywijał. Dlaczego mieszasz w moim życiu? To ty sama nakręciłaś na siebie bata. Oszukałaś mnie. Nie odwracaj kota ogonem. Tak? A fajnie jest romansować na dwa fronty? Zabawiłaś się, co? Nie zamierzam ci się tłumaczyć. Tak? Posłuchaj, to ty sama wciągnęłaś mnie w ten półmaraton i wskoczyłaś do łóżka. To jest twój sposób na podryw? Pierwszy raz dostałem od laski po gębie. I to od takiej, która wcześniej wystawiła mnie do wiatru. To jest plama na honorze. Kilka dni później klient Lombardu, który zastawił samochód, wraca z kochanką z zagranicznej wycieczki. Aj, Paryż jest cudowny. Musimy częściej jeździć. Dziękuję. Dzwoni? Tatko, martwię się, odbiorę. No dobrze, odbierz. Halo? Adrianowi nie dawała spokoju kłótnia z Aliną. Postanowił pójść do bistro i dowiedzieć się, czy Alina nadal spotyka się z właścicielem lokalu. No i co, zerwałeś z Aliną? A co innego miałem zrobić po tym, co mi powiedziałeś? A ona i tak nie zaprzeczyła. No trochę mi przykro. Nie, no daj spokój. I tak pewnie by mnie rzuciła. Powiem ci, że też mam po niej absmak. Proszę. Na ciebie. Od firmy. Dzięki. Trzymaj się, cześć. Na razie. Odczepiłem ten wagonik i jeszcze dostałem szamkę w gratisie. Byłem zadowolony. A dzień dobry. Dzień dobry. Zmiany widzę. To mój tatko. A to znajomy? Tak, znajomy z Lombardu. Kto to jest? Z Lombardu znajomy, później ci opowiem krótko. Do widzenia. Ciekawe, czy ten tatko wie, że jego córuchna ma adoratora, który mógłby być jego kolegą z klasy. Pewnie bała się, że ją wsypie, dlatego tak szybko uciekła. Klient, który kupił w Lombardzie motorynkę, przygotował dla syna urodzinową niespodziankę. Wiedziałem, że można na ciebie liczyć. No. Dzięki, dzięki. Ale... Co? Ale co to ma być? Jak, no twój ścigacz. Mam jeździć na czymś takim? Dzięki, tato. Ty, to są te kanapki z bistro? No nie, co ty? Zaprzyjaźniłeś się z facetem Maliny? Byłem facetem. Byłem. Jak to? No, zerwał z nią. Wiesz co? Dopadły mnie takie przemyślenia. Jeżeli ta Alinka tutaj przyszła i uderzyła mnie w twarz, no to chyba znaczy, że musi jej na mnie zależeć. Nie sądzisz? Szczerze? Nie sądzę. Ale dlaczego? Stary, ona po prostu tu przyszła, żeby się wyżyć. A co ty możesz wiedzieć o kobietach? No, coś tam wiem, no. A z drugiej strony to się zastanawiam, co ty tak się zasadziłeś na tą Alinę? Co, bujnąłeś się, czy jak? No szalałeś? Przecież tego kwiatu jest pół światu. Adek zgrywał twardziela, ale wiedziałem, że zależało mu na tamtej dziewczynie. A coś, synek, nie spodziewałem się ciebie tak szybko. I co, już wróciliście? Fajnie było? A co z autem? Mówiłem ci, że nie mam kasy na wykupienie samochodu. Ale to auto nie może przepaść. Sam je sobie odkup. Ja nie będę finansował twoich fanaberii. A co, zazdrościsz mi, że żyję pełną parą, a ty nie, tak? Nie rozśmieszaj mnie. Pełną parą to żyje ta twoja kochanica. Co ty myślisz, że ona będzie ci zmieniała pieluchy na starość? Przecież rzuci cię przy pierwszej okazji. Sam ją odprawię, jak przyjdzie na to pora. Tak, sama się odprawi, jak zostaniesz z niczym. Czy ty nie widzisz, co to za jedna? Zamilcz i wynoś się. Cześć. Tymczasem do Lombardu wpadła wściekła Grażyna. Wyglądała jak 7 nieszczęść.
Grażynko. Dzień dobry, co się stało? Co, prąd wysiadł? Nie. Szykowałam się na urodzinowy obiad u koleżanki. Szukam, a prostownicy nie ma. No nie ma, no bo jest u nas. No to czemuście nie dzwonili? No bo pani Grażynko, no bo pan Ziutek się zarzekał, że odda. Poza tym powiedział, że pani tego nie używa. Co ja się mam z tym chłopem? Chyba sejf normalnie postawię. A to akurat nie głupi pomysł jest. No dobra. W takim razie proszę. Ale nie, pani Grażynko, 50 zł. 50, a nie 20? Przecież mieliśmy umowę. No tak, ale pan Ziutek ją zmienił. Ale o czym pan mówi? No bo polazł do konkurencji. Ale to z głupoty, to się przecież nie liczy. Pani Grażynko, no niestety my teraz działamy formalnie, tak? Tutaj jest umowa i prostownicę może wykupić tylko pani mąż. O, panie Karolu, niech pan się nie wygłupia. No naprawdę, ta prostownica jest w bardzo dobrym stanie i musi być 50 zł. Przestańcie. Przecież to Ziutek ciągle to wina Ziutka. On wynosi te rzeczy z domu, nie ja. Zrobiło mi się żal pani Grażyny. I tak ma już wystarczająco kłopotów z Ziutkiem. Nie chciałem jej dostarczać dodatkowych problemów. Dobrze, już niech pani się tak nie stroszy, no. Chyba możemy zmienić umowę z powrotem, co? No powiedzmy, że mogę się na to zgodzić, ale i tak musi pani zapłacić 50 zł, no ponieważ tyle daliśmy Ziutkowi. No matko, on mnie wykończy. Dobra, proszę. 50, zabieram 20. No i dziękuję. Przysięgam, że już do konkurencji nie pójdziemy. Do widzenia. Do widzenia. Do widzenia. Dzień dobry. No witam. Widzę, że panowie dogadani. Tak, chciałem wykupić auto. Chcieliśmy. Słuchaj, umowa jest chyba na mnie, nie? Tak, ale pieniądze masz ode mnie. Ale spokojnie, dla nas to w ogóle nie jest ważne. Liczy się tylko to, czy macie kasę. No to zapłać. Proszę. No, Adek zdecydowanie ma czarną passę. Najpierw dostał w twarz od Aliny, a teraz nawet nie pocieszy się upatrzonym samochodem. Wsiadaj, tato. Podrzucę cię. Dziękuję ci, ale pójdę pieszo. No i no dajże spokój. Powiedziałem nie. Jak tam chcesz. Kochanka ma na niego zły wpływ. No, widziałem ją w bistro. No właśnie. Nie wiem tylko, co na to portfel ojca. Babka doi go bez skrupułów. Często bywają? Nie, była z jakimś innym dziadkiem. Zaraz, spotyka się z innym facetem? Chyba nie, to był, wydaje mi się, że to był jej ojciec, ale głowy nie dam, wiesz jak jest. A gdzie jest to bistro? Niedaleko, kilka przecznic. No to może pokażesz mi, gdzie ono jest. Przy okazji opowiem o samochodzie. Wiem, że się spodoba. No dobra, spoko, jedźmy. Wyglądało, że Alina i laska od tego kierowcy to takie same krętaczki. Poczułem męską solidarność i dlatego pojechałem z synem klienta. Kilka minut później Adrian i Adam dotarli do bistro, w którym kochanka Przemysława spotkała się z jakimś mężczyzną. Adam chciał dowiedzieć się na ten temat jak najwięcej. Tak, chyba widziałem ją tutaj ostatnio z jakimś starszym gościem. Pamiętasz, jak rozmawialiśmy o Alinie? No, chyba pamiętam, o kogo chodzi. Często tu przychodzi z różnymi mężczyznami. To jest ich wielu? No, z kilkoma ją widziałem. Zdaje się, że ich łowi. Skąd my to znamy, co? A z tym? Nie, tego nie kojarzę. Kolejny jeleń? Syn jelenia. Babka pewnie chce oskubać jego ojca i pośrednio jego. Pan Przemysław nie był pierwszej młodości. Przeszło mi nawet przez myśl, że wie o fachu swojej wybranki i akceptuje układ.
W końcu też coś z niego ma. Przecież mówię, że nie działa, silnik nie chodzi. Adrian wrócił do Lombardu w momencie, kiedy klient postanowił zgłosić reklamację zakupionego kilka dni wcześniej towaru. Przepraszam bardzo, o co tutaj chodzi? Sprzęt działa, ale dławi się i nie ma przyspieszenia. Przecież pan sam jechał tą motorynką. No tak jechałem, ale nie wiedziałem, że to jest taki szmelc. Ożeniliście mi jakieś gówno. Dobrze, chwileczkę, momencik, zaraz wszystko sprawdzimy, tak? Z motorynką faktycznie było coś nie halo. Klient niestety miał rację. Musieliśmy oddać mu kasę. W tym samym czasie Adam odwiedza swojego ojca. Postanowił przekazać Przemysławowi rewelacje na temat jego kochanki. Wiem o tobie i twoim kochanku. Słucham? Wiem, że byłaś w bistro z innym facetem. Zdzira. Jak możesz? Słuchaj, gówniarzu, natychmiast przeproś Marlenkę. Człowieku, co ty w ogóle wyprawiasz? A może ty w końcu przejrzysz na oczy? Przecież ona puszcza się z takimi jak ty. Znajomy widział ją w knajpie z innym. Milcz! Pewnie chodzi ci o niego. To jest mój tato, Władysław Sikora. Tatko. Tatko. Mamy nawet takie samo nazwisko. Pokażę ci. Proszę bardzo. No i co z tego? Nie pozwolę się obrażać. Do widzenia państwu. Do widzenia. Piękny. 4 karaty. Kurczę. Pewnie im trudno było, jak zostawiali, co? Wiesz co, trudno to będzie temu dziadkowi, jak się dowie, jakim jest strogaczem. Jak to? Normalnie. Byliśmy z jego synem w bistro. Ta Marlenka to spryciula. Naciąga takich dziadków. A, czyli jednak. No jednak. Tylko wiesz co? Zastanawia mnie jedno. To jest naprawdę niezła szprycha. Ona mogłaby mieć każdego młodego faceta. No dlaczego ona sypia z tymi dziadkami? Siemanko. Witam, byku. Cześć. Cześć dziewczyny. Cześć. Adrian. Cześć. Robimy imprezkę. Tak wcześnie? No bo grill na świeżym powietrzu, jakieś piwko strzelimy, a później będziemy myśleć, nie? No dobra, czemu nie? To co, wpadasz? No wpadam. Loluś, a może ty byś poszedł z nami? No ale jak to? A Lombard? Zaraz zamykamy. Dobra, to my poczekamy na was. Dobra, spoko. Wiesz co, chętnie, ale mam inne plany. A, rozumiem. Kina. A żebyś wiedział. Trzymaj się. Pa. Wcale nie chodziło o kinie. Po prostu nie chciałem się bujać ze znajomymi Adka. No. To zupełnie nie mój klimat. Kochanie, uspokój się, ja zrobię z nim porządek, no nie wiem, wydziedziczę go. Wszystko mi jedno. A nie będzie miał żadnych praw. Kochanie, chcę się z tobą ożenić. Wyjdziesz za mnie? Nie chcę tak. Jeszcze pomyślisz, że lecę na twoją kasę. Wcale tak nie pomyślę. Przemek, chcę stąd uciec. Wyjedźmy. Do Meksyku albo na Dominikanę. A twój ojciec? Mój ojciec to ma swoje życie. Mamę. A ciebie co tutaj trzyma? Wyrodny syn. No dobrze. Mimo przejść z Aliną, Adrian nie tracił animuszu. Wieczór zapowiadał się znakomicie. Dobra, powiem wam, że ja bym grilla już odpalił, co wy na to? No chyba nie będziemy na nich czekać, nie? Nie ma co jak dla mnie. No to ja pójdę w jakieś napoje dla dziewczyn. Dziewczyny, zaraz wracam. Odechciało mi się imprezować. Nawet nie dopiłem tego piwa. Chwilę pogadałem i wróciłem na chatę. Następnego dnia Kazimierz pojawił się w pracy jeszcze przed otwarciem Lombardu. Męczyła go sprawa zepsutej motorynki. Tato? A co ty tutaj robisz tak wcześnie? Co ja robię? A przekonuję się, jak łatwo was zrobić w konia. Ale w jakiego konia? O co ci chodzi? Motorynka jest dobra.
dawaj mi tego Miklansa, co ją tutaj zwrócił. No, dawaj, dawaj. Sprawdź jego nazwisko i dzwoń do niego. No dobra, już sprawdzam, okej. Sprzęt był dobry, a facet chciał nas bezczelnie oszukać. Ale nie ze mną takie prymitywne numery. Wiem, co sprzedaję i nie dam się naciągać. Do widzenia. Do widzenia. Adek, a co, ty chory jesteś? Dlaczego? No, wyszły takie ładne, młode klientki, a ty nawet nie zwróciłeś na nie uwagi. No bo zajęty jestem. Synek, co się dzieje? Nic. Jak nic? No przecież widzę, że chodzisz struty. Tato, nie chce mi się o tym gadać, dobrze? No dobrze, jak nie, to nie. O, pan Zawada, witamy. Co pana sprowadza do nas? Dzień dobry. Dzień dobry, witam. No, chcę sprzedać mieszkanie. Mieszkanie? Adek, proszę, niech pan siada. Dziękuję. To mówi pan, że chce pan sprzedać mieszkanie, a nie samochód? No tak, wie pan, zależy mi, żeby ta cała transakcja przebiegła szybko. A dlaczego? Niestety nie mam czasu. Z moją ukochaną Marleną jedziemy w podróż. Ale jest pan przekonany? No oczywiście, że tak. Jesteśmy już spakowani. No i co, warto tak dla kobiety? Proszę pana, to jest prawdziwa miłość. A ja dla niej zrobię wszystko. To prawda, dla prawdziwej miłości robi się wszystko. Panie Zawada, ale będziemy musieli obejrzeć te pana mieszkanie. Dobrze? Dobrze. To niech pan zostawi telefon. Ja do pana zadzwonię i się umówimy. Żal mi było tego dziadka. Chyba postanowił przepuścić dorobek życia dla niewiernej kochanki. Miłość jest ślepa. Dla nas to był kolejny biznes i kolejne mieszkanie. W tym samym czasie syn pana Przemysława starał się ujawnić krętactwa jego kochanki. I co? Dalej mi powiesz, że to twój ojciec? Co tu robisz? Śledzisz mnie? Kim pan jest? A pan? Kim dla pana jest ta pani? To moja żona. A więc żona pana zdradza. Władek, nie słuchaj go. Idziemy. Mówię prawdę i mogę to udowodnić. Przyznaję, że dopuszczałem taką możliwość. Jak to? Normalne dla młodej kobiety. Nie mam żalu. Jest pan młody, przystojny. Ale tu nie chodzi o mnie, tylko o mojego ojca. Ojca? Tak. Do Lombardu przyszedł wydzwoniony przez Adriana klient, który zwrócił motorynkę. Adek, to ten? Tak, to ten. Oszukał pan nas. Słucham? Oszukał pan nas. Wykręcił pan dyszę z gaźnika i wstawił inną. No. I dlatego motorynka się dławiła. Ale co pan opowiada? Co ja opowiadam? Mam zdjęcia sprzętu, proszę bardzo. To pan wykręcił? Sam wyremontowałem tę motorynkę. Więc niech pan oddaje kasę i zabiera sprzęt. Ale ja jej nie chcę. Co ja z nią zrobię? Nie musiał jej pan psuć. No ale co ja miałem zrobić, jak młody na tym sprzęcie nie chce jeździć? To trzeba było przyjść do nas i się dogadać jak człowiek. No w sumie to sam bym na to nie wsiadł. Nawiążę dzieciaki są teraz jeździć na ścigaczach, no bo lepiej wyglądają. No fakt, no retro już nie jest w modzie. No dla dziewczynki może jeszcze, ale dla chłopaka nie. Proszę pana, tak czy siak sprzęt został uszkodzony i albo się dogadamy, albo dzwonię po policję. Niech pan może nie dzwoni, może jakąś propozycję? Musi pan nam oddać pieniądze. No ale panowie, Albo. Albo to, albo idziemy do sądu. Dogadaliśmy się z klientem. Facet oddał pieniądze, a motorynkę zostawił w komis. No, nie można było tak od razu. Sprzedamy ją w końcu i odzyska kasę. Tyle, że później. Te pokoiki nawet Tuż po ustaleniach dokonanych z klientem Kazimierz przyjechał do domu Przemysława. No tak generalnie to budynek jest raczej stary, ale okolica ładna.
A czy mogę pana o coś spytać? Tak? A gdzie pan zamieszka? Pan, zamierzamy przenieść się do Tajlandii, a pieniędzy trochę wystarczy. A, to poważna decyzja, na koniec świata. Życie jest jedno. Postanowiłem z niego skorzystać, jak to się mówi, na stare lata. O, tak. A proszę pana, ma pan syna? No a z kobietami to tak różnie bywa. Adam? Adam nie jest już moim synem. Wydziedziczyłem go. Dlaczego? No, bo nie szanuje mojej kobiety. No, ale to jeszcze chyba nie powód. Widzi pan, harowałem przez całe życie. Odkąd skończyłem z karierą sportową, to zacząłem importować części. A, to był niezły biznes, jak na tamte czasy. Zgadza się. Ale wszystko oddałem synowi. No, to chyba naturalne. Widzi pan, on tego nie docenia. Jak mu się odwdzięczę? Nawet nie rozumie tego, że można się zakochać. Ta kochanka chyba nieźle zamąciła w głowie klientowi. Nie wyobrażam sobie, żeby mógł wydziedziczyć swoje dzieci. No ale cóż, nie moja sprawa. Za to wszystko mogę panu dać 380 000. Czemu tak mało? Nie chcę z tobą rozmawiać. Co tu robisz? Tato, musisz się o czymś dowiedzieć. Poznaj pana. To Władysław Sikora. Czyli kto? Jestem mężem Marleny. Proszę pana, to chyba jakiś żart. To jest nieporozumienie. Wychodzi na to, że obaj byliśmy oszukiwani. Tato, w porządku? Tak. Przyniosę wody. Okazało się, że syn pana Przemysława się nie mylił. Dobrze wyczuł tę kobietę. A mnie świetny interes przeszedł koło nosa. Ale z drugiej strony przynajmniej nie przyłożyłem ręki do ludzkiej krzywdy. Syn pana Przemysława w podziękowaniu za pomoc w zdekonspirowaniu kochanki ojca pożyczył Adrianowi samochód. A co ty tu robisz? Chciałem cię przeprosić. A dlaczego za mną łazisz? Przeczytałem na grupie, że ty będziesz tutaj biegać i A co to za samochód? życzony. Jakoś nie pasuje do ciebie. No ale do ciebie pasuje. Tak sobie pomyślałem, że może moglibyśmy się pogodzić i gdzieś nim odjechać. Wiesz, to jest bardzo tani podryw. Wymyśl coś lepszego. Pokazałem jeszcze wszystkiego. Więcej informacji o serialu na naszej stronie, na Facebooku i Instagramie. A w następnym odcinku ojciec zastawia rower swojego syna. No i co, dziecku pan zabrał rower? Bo się gówniarz nie uczy. W Lombardzie pojawia się podejrzany klient. A to pani, przepraszam, tutaj jest sama? O co panu chodzi? Mariusz obserwuje podejrzanego klienta. Co pan robi? Dlaczego mnie śledzisz? Myślałeś, że możesz się ukrywać całe życie? Popełniłeś błąd, szukając mnie.